Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Czajnikowego. Dzisiaj opowiemy sobie o energii herbat i o tym, jak powinny być dopasowane do pór roku. Zapraszam. Herbatka według medycyny chińskiej ma szerokie zastosowania. Warto wspomnieć, że ma również konkretną energię, która wpływa na ciało człowieka. No oczywiście tutaj na zachodzie nie za bardzo zwraca się w medycynie na to uwagę, ale chińska medycyna właściwie na przepływie energii bazuje. Tutaj zahaczamy również o filozofię taoistyczną, gdzie wierzy się, że w człowieku jest yin i yang, właściwie w całym świecie jest yin i yang, czyli przeciwieństwa. Pewnie widzieliście ten obrazek, charakterystyczne dwie łezki, które się przeplatają i powstaje kółeczko yin i yang, czyli energia żeńska, męska, dobra, zła, ciepła, zimna, przeciwieństwa. No i właśnie w człowieku również jest i yin i yang i należy równoważyć to, aby być zdrowym. Tutaj yang jest to wszystko, co jest ciepłe, wszystko, co jest wzrastające, rozwijające się i świetliste. Natomiast yin, wszystko, co zimne, wilgotne, ściągające i generalnie negatywne. Nie można wyeliminować żadnej z tych sił, żaden z tych elementów nie może zostać usunięty. Ważna jest równowaga, czyli linia, która rozdziela na tym symbolu obie te łezki. No i właśnie powinniśmy się jak najbardziej tej linii trzymać. Czyli na zewnątrz robi się zimno, powinniśmy dostarczyć sobie ciepłej energii. Na zewnątrz jest gorąco, powinniśmy się ochłodzić. To oczywiście jest bardzo skomplikowane, powstało wiele książek na ten temat. Cała kuchnia według 5 przemian bazuje między innymi na tym. Także nie wdając się w szczegóły, jaką herbatę powinniśmy pić teraz. Otóż zaleca się na lato, kiedy jest ciepło, pić herbatę zieloną, która ma raczej energię zimną, której bliżej do yin niż do yang. Ona równoważy nam przepływ energii w ten sposób, że nas wychładza i zbliżamy się wtedy do yang, czyli się rozgrzewamy. Kiedy jest natomiast zima, potrzebujemy więcej yang, czyli tutaj musimy coś rozgrzewającego, żeby zniwelowało nadmiar yin, czyli po prostu tego zimna. W tym celu na zimę herbata czarna. No tutaj jakoś się to ułożyło równo ze stopniem fermentacji, czyli mamy herbatę wyżej fermentowaną, która ma cieplejszą energię i niżej fermentowaną, która ma energię chłodniejszą. Bardzo istotne pory roku to jest wiosna i jesień, ponieważ zima i lato są bardzo jasno określone, ciepło i zimno. Natomiast te przejściowe czasy są dla człowieka bardzo ważne, bo tutaj na przykład medycyna chińska zaleca przeprowadzać wszelkie operacje właśnie wtedy, wszelkie zabiegi mające na celu poprawić nasze zdrowie właśnie wtedy, kiedy nie ma ani za dużo yin, ani za dużo yang, tylko wszystko się zmienia i jest przejściowe. Tutaj na jesień powinno się pić właśnie oolongi, natomiast na wiosnę zaleca się herbaty aromatyzowane, o dziwo, z dodatkiem kwiatów. No oczywiście Chińczycy nie znali aromatyzowanych herbat takich jak my teraz je znamy, z kosmicznymi dodatkami. Najczęściej był to jaśmin, róża, chryzantema, czyli po prostu kwiaty. One pomagają się wybudzić z zimowego snu, że tak powiem, w przenośni. Natomiast jesienią powinniśmy pić oolongi, które właśnie swoją energią pozwalają nam zapaść w taki zimowy sen bardziej, pozwalają nam nagromadzić energii, ciepłej energii i pozwalają się przestawić z trybu letniego na właśnie zimowy pod kątem energetycznym. Także na jesień najbardziej polecamy oolonga. No oczywiście nie tylko my, tylko cała chińska medycyna ludowa. To tyle co na ten temat. Do zobaczenia w kolejnych naszych odcinkach i na naszej stronie czajnikowy.pl.